Masz zatkany nos i sięgasz po krople? Uważaj, bo to jeden z najczęstszych sposobów, żeby z prostego kataru zrobić problem na tygodnie, a nawet miesiące. I co gorsza, większość ludzi nawet nie wie, że sama go sobie przedłuża. Wyobraź sobie taką sytuację. Łapiesz katar. Nic wielkiego. Jesień, zima, standard. Nos zatkany, ciężko oddychać, więc kupujesz krople do nosa. Psikasz raz i nagle ulga. W końcu możesz oddychać. Super uczucie. Więc używasz drugi raz, trzeci, następnego dnia znowu. I tu zaczyna się coś, o czym mało kto mówi wprost. Na początku wszystko wygląda niewinnie. Krople działają szybko i skutecznie. To właśnie dlatego tak łatwo się do nich przyzwyczaić. Ale po kilku dniach zauważasz coś dziwnego. Nos znowu jest zatkany. Szybciej niż wcześniej. Sięgasz po krople częściej. Efekt jest trochę słabszy. Mija kolejny dzień. I bez kropli praktycznie nie jesteś w stanie normalnie oddychać. I wtedy wiele osób myśli, mam chyba mocniejszy katar. A prawda jest taka, że to często już nie jest zwykły katar. Te krople działają, bo obkurczają naczynia krwionośne w nosie. Dzięki temu zmniejsza się obrzęk i powietrze może swobodnie przepływać. Najczęściej są to substancje takie jak oksymetazolina albo ksylometazolina. One naprawdę działają i to bardzo dobrze. Problem zaczyna się wtedy, kiedy używasz ich za długo, bo organizm szybko się adaptuje. Mówiąc najprościej, przyzwyczaja się. Naczynia krwionośne przestają reagować tak jak na początku, a kiedy działanie kropli mija, rozszerzają się jeszcze bardziej niż wcześniej. I wtedy nos zatyka się z powrotem, często mocniej niż przed użyciem leku. I to jest moment, w którym zaczyna się spirala. Używasz kropli, chwilowa ulga, efekt mija, nos bardziej zatkany, używasz znowu i tak w kółko. Po kilku dniach możesz zauważyć, że krople działają krócej. Potrzebujesz ich częściej. Po tygodniu niektórzy używają ich już kilka razy dziennie. Po 2 tygodniach pojawia się coś, co w praktyce nazywamy uzależnieniem od kropli do nosa. To nie jest uzależnienie w sensie psychicznym jak od nikotyny, ale mechanizm jest bardzo podobny. Bez kropli funkcjonowanie staje się trudne. Nos jest ciągle zatkany, szczególnie w nocy. Sen jest gorszy. Budzisz się zmęczony. Niektórzy zaczynają mieć bóle głowy, uczucie ciśnienia w zatokach, suchość w nosie, a nawet drobne krwawienia. I najważniejsze, wiele osób żyje w przekonaniu, że to nadal ciągle katar, a to już jest efekt tych kropli. W praktyce w aptece wygląda to tak. Ktoś przychodzi i mówi, że od miesiąca ma zatkany nos i żadne leki nie pomagają. A potem okazuje się, że używa kropli 5 razy dziennie od 3 tygodni. I to jest kluczowy moment, bo wtedy problemem nie jest infekcja. Problemem jest sam lek. Dobra wiadomość jest taka, że da się z tego wyjść. Zła, że nie zawsze jest to komfortowe. Najważniejsza zasada, takich kropli nie powinno się używać dłużej niż 3 do maksymalnie 5 dni. To jest bezpieczny czas, w którym ryzyko efektu odbicia jest jeszcze niewielkie. Jeśli jesteś już dalej, trzeba działać inaczej. Najprostszy pierwszy krok to zamiana kropli na coś, co nie uzależnia, czyli sól fizjologiczna albo spray nawilżający. One nie działają natychmiast tak spektakularnie, ale pomagają regenerować śluzówkę i stopniowo zmniejszać obrzęk. Druga metoda, bardzo skuteczna, to odstawianie stopniowe. Na przykład przestajesz stosować krople do jednego nozdrza, drugie jeszcze przez chwilę ratujesz. Dzięki temu jedno zaczyna wracać do normalnego funkcjonowania, a ty nadal możesz jakoś oddychać. Po kilku dniach odstawiasz całkowicie. Tak, przez chwilę będzie gorzej. Nos może być bardzo zatkany, ale to jest etap przejściowy. Organizm potrzebuje czasu, żeby wrócić do równowagi. W trudniejszych przypadkach czasem potrzebne są inne leki, na przykład sterydowe spreje do nosa, które zmniejszają stan zapalny bez efektu uzależnienia. Ale to już warto skonsultować z lekarzem albo farmaceutą. Najbardziej podstępne w tym wszystkim jest to, że ten problem często wygląda jak zwykły katar. Ludzie leczą się tygodniami, zmieniają leki, kupują kolejne preparaty, a wystarczyłoby odstawić jedną rzecz – krople, które miały pomóc. Dlatego jeśli masz zatkany nos dłużej niż tydzień i używasz takich preparatów regularnie, to pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: czy to nadal katar, czy już efekt kropli? Jeśli chcesz unikać takich błędów z lekami, subskrybuj kanał Tabletka Wiedzy.
Tłumaczę rzeczy prosto i konkretnie, tak jak naprawdę wyglądają w praktyce, a nie w reklamach.